Hej, witam na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z nowym kosmetycznym projektem, którego się podjęłam. Będzie więc to filmik wprowadzający, tłumaczący zasady tego projektu. Pokażę Wam produkty kosmetyczne, które do niego wybrałam. Wszystkie użyłam dzisiaj w makijażu, także tutaj będzie gdzieś moja miniaturka, na której będę pokazywać, jak te produkty na siebie nakładam. O tym, że robię jakieś projekty kosmetyczne, wspominałam Wam kilka razy na swoim kanale, natomiast nigdy nie mówiłam o żadnym w jakichś większych detalach. Sama też nigdy nie filmowałam postępów w takich projektach. Wszystko odbywało się w Excelu czy na moim komputerze generalnie. Mam nadzieję, że taką tematykę lubicie. Było kilka komentarzy sugerujących mi filmowanie kosmetyczki miesiąca i przyznam Wam szczerze, że nie jest to projekt dla mnie. Cały sens mojej kolekcji, to, że jest ona tak różnorodna, wynika właśnie z tego, że ja lubię mieć wybór. I takie ograniczanie się do tylko jednej grupy produktów na cały miesiąc dla mnie trochę brzmi jak kara. Jestem też przekonana, że ciągnęłoby mnie do rzeczy, których nie mogę użyć. Dlatego też kosmetyczki miesiąca nie ma, natomiast jest projekt 100 użyć, bo o nim dzisiaj właśnie mowa. I jest to projekt, którego wariacji jest niezliczona ilość. Sama widziałam tyle wersji, że tak naprawdę nie wiem, która jest oryginalna i ta pierwsza. Mój projekt również będzie rządził się swoimi zasadami. Nie wiem, czy akurat w tej formie ten projekt istnieje. Zapewne tak, bo nie są to jakieś bardzo oryginalne zasady. Także nie wiem, kto ten projekt tak naprawdę rozpoczął. Jeżeli Wy wiecie, to dajcie mi znać, chętnie podlinkuję tego kreatora czy kreatorkę. A teraz już przechodzę do zasad projektu 100 użyć w moim wykonaniu. Projekt 100 użyć, wydaje mi się, że nazwa sama już mówi, o co mniej więcej chodzi. Celem jest więc użycie danego produktu czy grupy produktów 100 razy. Ja natomiast postanowiłam ten projekt rozszerzyć i stworzyć jeszcze dwa poziomy poniżej. Także będzie pierwszy poziom 25 użyć, następnie 50 użyć i ten najwyższy poziom 100 użyć. I w tych właśnie kategoriach mam kilka produktów przed sobą i zaraz Wam je pokażę, ale jeszcze wspomnę o tym, jakie były kryteria wyboru właśnie tych produktów. Przede wszystkim chciałam w miarę wyselekcjonować te produkty ze swojej kolekcji, tak żeby rzeczywiście było to możliwe, żeby użyć go 25, 50 czy 100 razy. Po drugie, szukałam produktów, które są już nieco starsze i które w jakiejś niedalekiej perspektywie czasu będę ze swojej kolekcji wyrzucać. Więc zanim to się stanie, chcę je użyć jak najwięcej razy, bądź zużyć, jeżeli jest to coś, co mogę zużyć, jak na przykład podkład. Trzecim kryterium była cena. W swojej kolekcji mam dosyć sporo produktów luksusowych, które kosztowały niemało i to na nich chcę się skupić w tym projekcie, ponieważ zwyczajnie nie chcę, żeby ten mój wydatek poszedł na marne. Także wszystkie produkty, które wybrałam, są to produkty wysokopółkowe. I generalnie zasada jest taka, że z prawie każdej kategorii makijażu wybrałam po dwa produkty i włożyłam je do tej szufladki 25, 50, 100 użyć. I w momencie, w którym albo użyję danego produktu tyle, ile zakładałam, bądź zużyję go wcześniej, ten produkt z projektu wychodzi, a na jego miejsce wybieram nowy. I tak generalnie w kółko, aż mi się nie znudzi. Docelowo planuję ten projekt robić do końca roku, z tego względu, że 100 użyć na jakimkolwiek produkcie, z jakiejkolwiek kategorii jest to dosyć dużo. Biorąc pod uwagę, że jest już marzec, na pewno nie będę tych produktów używać codziennie. Wydaje mi się, że te właśnie 7, 8, 9 miesięcy to jest takie optymalne. Dlatego już dla równego rachunku pomyślałam sobie do końca roku. Dobrze, to przechodzę teraz do kolejnej części filmu, w której pokażę Wam, jakie produkty wybrałam i do jakich kategorii je przypisałam. Będę szła po kolei tak, jak wykonuję makijaż, żeby łatwiej było mi tutaj tą miniaturkę swoją wrzucić. I pierwszym produktem jest Brightening Youth Glow od Charlotte Tilbury. To jest taki rozświetlający primer do twarzy, który nadaje nam takiego przepięknego rozświetlenia. Dosyć długo już mam go w swojej kolekcji, przyznaję. Bardzo go lubię, natomiast czas już naprawdę zużyć go i się z nim pożegnać. Mam go gdzieś tak dotąd, także już jestem naprawdę prawie że na finiszu. Wrzucam więc go do kategorii 25 użyć. Myślę, że te 25 użyć będzie optymalne. Jeżeli chodzi o podkłady, mam tutaj dwa. Pierwszy z nich to Liza Eldridge Seamless Skin. Ja mam w kolorze 5. Ten podkład należy do moich ulubionych, natomiast jest jednym ze starszych, jeżeli nie najstarszym podkładem w mojej kolekcji i z tego powodu ląduję w tym projekcie. Muszę przyznać, że przez to takie dziwne opakowanie nie jestem w stanie stwierdzić, ile jest w środku produktu. Można tutaj spokojnie tą pompeczkę zdjąć, natomiast dalej dużo mi to nie mówi. Jest to też podkład o dosyć wodnistej konsystencji. Tego typu podkłady zazwyczaj zużywam dużo wolniej. Natomiast naprawdę czas już go zużyć, ponieważ on w teorii ma 12 miesięcy ważności, a 12 to już na pewno skończył dawno temu. Także to jest mój podkład numer 1. Natomiast jako numer 2
Wybrałam podkład, a tak naprawdę duo podkład i puder od Patricka Ta. I tutaj powód wybrania właśnie tego podkładu był zupełnie przeciwny niż Lisa. Mianowicie bardzo nie lubię tego podkładu. Łapie mi się suchych skórek, czuję cały czas taką oleistość na twarzy. Nie wiem, słuchajcie, co się dzieje, ale wszystkie podkłady tego typu strasznie wyglądają na mojej cerze. To ten sam problem mam z Kat Von D Good Apple i szczerze mówiąc długo debatowałam, który z nich dać do tego projektu. Mimo wszystko w Patricku mam większe zużycie, dlatego jego dam jako pierwszy i jak go zużyję, to po prostu następny zapewne będzie Kat Von D, czy KVD w zasadzie, to już nie jest Kat Von D. Jeśli chodzi o tą część z pudrem, jest ok, ale nie jest to jakiś wybitny puder, także najprawdopodobniej jeżeli skończę ten podkład, to cały kompakt już wyrzucę, ale żeby też tego pudru tak nie marnować, to oczywiście puder też jest w projekcie. Jest jednym z 2 pudrów, które będę używać, także mam nadzieję, że tego zużycie również pójdzie mocno do przodu. Drugim pudrem, jaki będę w tym czasie używać, to puder sypki z Rare Beauty w kolorze Light. Tego tak naprawdę mam już dosyć niedużo i chciałabym po prostu zużyć go i mieć go z głowy. Jest to puder z kategorii lubię go, korzystam z niego, ale raczej nie kupię drugiego opakowania. Mam kilka lepszych pudrów od niego, natomiast sam sobie nie jest zły, nie mogę mu nic jakoś szczególnego zarzucić. Jest lekko różowawy i potrafi tą różowość troszeczkę pokazać, jeżeli moja cera jest różowa, czyli na przykład jeżeli mój podkład idzie jednak w trochę bardziej różowe tony, nieneutralne, czytaj Make Up by Mario, to Make Up by Mario w połączeniu z tym równa się świnka Peppa. Także używam go bardziej na moich bardziej żółtawych podkładach albo na tych neutralnych i wtedy jest w porządku. Nie wiem, ile do końca tutaj mam użyć. Wydaje mi się, że te 25 powinno starczyć. Pominęłam jeszcze korektor. Korektory mam również 2 i oba wybrałam z tego samego powodu, mianowicie oba mi zoksydowały, oba więc chcę zużyć i ich z kolekcji się ich pozbyć. Natomiast na pewno są to korektory, które bardzo lubię i na pewno do mojej kolekcji wrócą. Mowa tutaj o korektorze z Diora, Forever Skin Correct. Jego mam naprawdę już na wykończeniu. Na pewno nie mam tutaj 25 użyć, jest ich mniej. Natomiast uznałam, że to będzie też taki zachęcający dla mnie początek projektu, jeżeli zużyję coś szybciej i będę mogła wprowadzić nowy produkt do projektu. Wiecie, szczęściu trzeba czasem pomóc. Także ten od Diora idzie też do kategorii 25. Natomiast tego z Pat McGrath mam sporo, także jego wrzucę do kategorii 50, mimo że iż nie wiem, czy jest tutaj aż 50 użyć. Ale ten znowu zoksydował trochę ciemniej niż ten Dior. Tego Diora dalej mogę używać pod oczami, tego już nie. Także używam go tylko i wyłącznie na jakieś wypryski z boku twarzy, na żuchwie, jednym słowem na mniejszej powierzchni niż pod oczy, dlatego wydaje mi się, że mam trochę więcej użyć niż normalnie bym miała. To również jest formuła, którą uwielbiam i na pewno ten korektor, tak jak i Dior, odkupię, kiedy zużyję. Dalej mam 2 bronzery. Pierwszy z nich to znowu Patrick Ta i duo She Statuesque. Jeśli chodzi o to duo, część kremową bardzo lubię, jest naprawdę niezwykle przyjemna. Część pudrową już mniej. Także historia lubi się powtarzać. Myślę, że tutaj nie mam więcej jak te 25 użyć. Tutaj na pewno jest więcej, natomiast nie lubię tego pudru, nie będę na siłę go używać. Będę go używać dopóki nie zużyję kremu, natomiast potem out. Chociaż przyznaję, że razem wyglądają całkiem nieźle, natomiast kiedy zabraknie mi tego chłodnego kremu, nie widzę się na pewno używającej tego żółtawego bronzera. Drugi bronzer, jaki wybrałam, to ten od Rare Beauty w kolorze Power Boost. To, jeżeli dobrze pamiętam, jest ten pierwszy w kolejności, najjaśniejszy. Jego wybrałam dlatego, że mam trochę za dużo bronzerów w stickach. Tego wydaje mi się mam najmniej, nie licząc Westman Atelier, ale jego będę oszczędzać, więc do tego projektu na pewno nie trafi. Zostało mi tyle. Wydaje mi się, że nie jest to jakoś bardzo dużo i powinnam móc to zużyć w miarę szybko. Natomiast jako, że to jest bronzer i wiadomo, nie nakładam tego na całą twarz, dam go w kategorii 50 użyć. Wydaje mi się, że 25 to będzie mało. 50 może być za dużo, ale takie kategorie mam. Jest to bronzer, który na pewno lubię, natomiast szczerze mówiąc, jeżeli miałaby go mi zabraknąć w kolekcji z jakiegoś powodu, na przykład go zużyję, to jakoś nie widzę siebie biegnącą po nowe opakowanie. Także kolejny produkt, który mogę po prostu zużyć i zrobić miejsce na coś innego. Jeśli chodzi o róże, tutaj miałam duży problem, ponieważ chciałam wybrać więcej niż 2. Natomiast postanowiłam jednak wybrać 2, natomiast dać je w te wyższe kategorie. Mianowicie jeden dam w kategorię 100, a drugi 50.
Także zaczynając od tej wyższej kategorii, tutaj ląduje Gucci, słuchajcie. Gucci, ponieważ jest to, wydaje mi się, najdroższy mój róż w kolekcji. Jest w przepięknym kolorze Rosy Beige i bardzo go lubię, mam go też dzisiaj na policzkach. Natomiast jako, że jest to chyba mój najdroższy, kurczę, aż muszę sprawdzić, ile za niego dałam. Tak, słuchajcie, nawet teraz sprawdziłam, bo mnie to męczyło. Jest to na pewno najdroższy pojedynczy róż w mojej kolekcji, jaki posiadam. I z tego też powodu ląduje w kategorii 100 użyć. Swoją drogą ciekawa jestem, jak będzie na nim widać zużycie oraz jak tak naprawdę głęboki jest ten pan. Opakowanie ma zawierać 5,5 grama produktu. Jak na róż to nie jest wcale tak mało. Do tej pory dalej widać tutaj to wyżłobienie Gucci, także jest bardziej wytrzymały niż sądziłam. Tutaj myślę, że problemów nie będzie z użytkowaniem. Jest to przepiękny kolor, nadający się na co dzień, w sumie prawie do wszystkiego. Przyjemna formuła, także mam nadzieję, że go nie znielubię przez ten czas. Jako drugi róż bardzo chciałam wybrać Pat McGrath, ponieważ mam kilka jej pojedynczych różów i przyznaję, że kiedy wyszły, używałam je non-stop, w tej chwili już tak od czasu do czasu. Dlatego wybrałam mój najstarszy róż od Pat McGrath w kolorze Flirtatious. Mój ma naklejkę, ponieważ tak mi łatwiej je po prostu od siebie odróżniać. Być może widzicie, ja już lekko starłam tutaj ten imprint, przynajmniej jeżeli chodzi tutaj o tą część z różami. Jest to przepiękny, delikatny róż, z którego użyciem też na pewno nie będę miała problemów i któremu zwyczajnie należy się trochę więcej uwagi. Ten natomiast ląduje w kategorii 50 użyć, ponieważ tych od Pat mam trochę więcej i chcę mieć możliwość po prostu wymiany trochę szybszej. Kategoria rozświetlaczy była, słuchajcie, dla mnie gorsza niż cienie, bo tak, cienie również mam. I tutaj bardzo długo się zastanawiałam, co chwilę zmieniałam ten swój wybór. Natomiast ostatecznie w moim projekcie ląduje paleta od Hourglass. I jest to ta o nazwie Metallic Strobe Lighting Palette, zawierająca 3 takie metaliczne, mocno świecące się rozświetlacze. Mamy przepiękny róż, szampan oraz taki brąz, który powiedzmy tutaj wygląda ciemno, natomiast ja go zawsze łączę z którymś z tych i wszystko wygląda ładnie. Mam tą paletę już dosyć długo w swojej kolekcji. Nie liczę oczywiście, że ją zużyję. Nawet nie liczę na to, że będę miała pan. Natomiast chciałabym jakieś lekkie wgłębienie chociaż w niej zrobić. Myślę, że to by mnie usatysfakcjonowało. Jako, że są tutaj 3 kolory, postanowiłam, że to będzie mój jedyny produkt, bo tak naprawdę zawiera 3, z czego jeden używam rzadziej, więc powiedzmy, że ta zasada 2 produktów na kategorię dalej jest spełniona. Jest to też rozświetlacz, po który w dalszym ciągu chętnie sięgam, z tym, że przy takim wyborze, jaki mam, po prostu nie jest to za często. Także rozświetlacz mamy załatwiony. Następnie, zanim przejdę już do cieni, mam bazę pod cienie z Maca Prolongwear Paint Pot w kolorze Painterly. Myślę, że dobrze Wam znany. To już nie wiem, który jest mój słoiczek. Był to mój naprawdę holy grail do momentu, w którym nie odkryłam Rare Beauty. W dalszym ciągu bardzo lubię ten paint pot, natomiast Rare Beauty daje mi ten sam efekt, tą samą wytrzymałość, natomiast jest to dużo lżejsza konsystencja, szybciej mi się ją rozprowadza. Nie muszę też tutaj brudzić albo pędzla, albo palca, tylko sobie tą szpatułką na oczy od razu nakładam. Także zwyczajnie wygoda używania tego produktu jest większa i z tego powodu, odkąd kupiłam ten primer z Rare Beauty, ten praktycznie leży nietknięty. Tutaj myślę, że mam więcej niż 50 użyć, dlatego dam go w kategorii 100. Tak jak mówiłam, ja już w swoim życiu kilka takich słoiczków wykończyłam, także jestem pełna zapału i pewności siebie i wiem, że ten też zużyję i na pewno będzie to dla mnie bardzo satysfakcjonująco. Nie planuję go kupić ponownie, planuję używać dalej Rare Beauty, ale zwyczajnie szkoda mi, że tak siedzi w szufladzie i wysycha, także wylądował w tym projekcie. No i słuchajcie, najlepsze na koniec, czyli cienie. I tutaj wbrew pozorom było mi bardzo łatwo wybrać. To, z czym się troszeczkę zmagam, to w jakich kategoriach je umieścić. Pierwsza, którą Wam pokażę, na pewno idzie do kategorii 100, ponieważ jest to dla mnie swego rodzaju paleta roku. Wspominałam też o niej w moim filmie o postanowieniach noworocznych, kosmetycznych. Jest to paleta Nataszy Denony, ta wielka 28 Green Brown, z której jestem niezwykle dumna, że ją mam w swojej kolekcji. Bardzo lubię ją używać. Natomiast znowu, z racji tego, że mam tyle cieni w swojej kolekcji, po prostu rzadko po nią sięgam. Jest to również jedna z 2 moich najdroższych palet w kolekcji. Drugą jest oczywiście druga, ta 28. Dlatego chciałam w tym roku skupić się na jej użytkowaniu i ją dam w kategorii 100 użyć. Generalnie jestem bardzo podekscytowana tą paletą, także ta paleta ląduje w kategorii 100 użyć. Pozostałe 2 myślę, że dam w kategorii 50 użyć. Pierwsza z nich to tak naprawdę moja paleta cieni pojedynczych od Terra Mousse, które trzymam w takiej dużej palecie.
Mam nadzieję, że wszystko widać. Tak właśnie wygląda moja kolekcja cieni Theramons. Są to cienie absolutnie niezwykłe. Nie ma tutaj ani jednego bubla, ani jednego cienia, który sprawiałby mi jakikolwiek problem. Każdy jeden jest naprawdę absolutnie wyjątkowy. Mam tutaj dosyć fajny miks duochromów, multichromów. Jest tutaj ten rządek tych białych, które są tymi cieniami typu iridescent na transparentnej bazie z takim mocnym kolorowym shiftem. Mam też tutaj takie 3 nudziaczki, które są zwykłymi takimi cieniami typu shimmer. Kosztowały one jakieś śmieszne pieniądze, nie wiem, $6, chyba nawet nie, $5. Naprawdę jakieś grosze, a to jak one wyglądają to jest naprawdę jak stopiony metal. Zbieram, żeby zrobić Wam odcinek o Theramons i przesłoczować wszystkie te cienie. Może będzie to dla mnie taką dodatkową motywacją, żeby taki film nakręcić. Albo być może jakieś Get Ready With Me z produktami z tego projektu i wtedy użyję tej palety. Zobaczę. W każdym razie, tak jak Natasza będzie tą moją paletą taką codzienną, neutralną, spokojną, tak to jest po prostu odzwierciedleniem drugiej mojej strony kolorowej, strony lubiącej błysk, lubiącej shift, lubiącej jak dzieje się bardzo dużo na oku. Naprawdę potrzebowałam coś kolorowego w tym projekcie. Także to jest paleta numer 2, będzie w kategorii 50 użyć. I paletą numer 3 jest chyba moja ulubiona Mothership od Pat McGrath. Numer 1 Subliminal, czyli moja idealna, chłodna paleta. Mogłabym naprawdę tutaj siedzieć i patrzeć na nią godzinami, bo jest przepiękna. Bardzo lubię po nią sięgać, jest naprawdę niezastąpiona. Nie ma takiej drugiej palety jak ta. Jest to jedna naprawdę z moich częściej używanych Mothership. Mimo to zużycia jakoś nie widać, także chciałabym się skupić na tym, żeby jednak to zużycie i miłość moją do niej było widać. Jako że jest zupełnie inna niż te dwie poprzednie, myślę, że nie będzie z tym problemu. Ja specjalnie tak dobierałam te palety kolorystycznie, żeby każda dawała mi coś innego, ale też żeby mogła łączyć je ze sobą. Także z jednej strony planowałam tą paletę dać w kategorii 25 po to, żeby móc ją szybciej zmienić na coś innego, a z drugiej strony jest tak piękna i tak bardzo chcę się w nią zagłębić, że postanowiłam, że nie, dam ją na kategorii 50 i trudno, być może nie dojdzie do żadnej rotacji, jeśli chodzi o cienie. Póki co jestem bardzo podekscytowana. Wszystkie te palety to moje takie perełki i nie mogę się doczekać, żeby więcej czasu z nimi spędzić. Jeżeli chodzi o produkty do ust, nic szczególnego nie wybierałam. Mam taki koszyczek, takich mini szmineczek, które gdzieś tam dostawałam jako próbki. Na przykład właśnie taką malusią Toma Forda. Tu mam ją jeszcze mniejszą mini od Melt, czy Anastazja taka mała. I generalnie chciałabym w najbliższych miesiącach skupić się na tym, żeby tego typu małe szmineczki pozużywać ile mogę i po prostu się ich pozbyć, bo i tak na co dzień używam Listy Eldridge, Rare Beauty i jakichś moich pojedynczych od Toma Forda, Diora czy Charlotte Tilbury. Także nie chcę już zaśmiecać swojej kolekcji jakimiś takimi małymi próbkami. Poużywam je ile mogę i po prostu zacznę je wyjmować. Także to wszystko, czym będę się zajmować w moim projekcie 100 użyć. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy sami robicie podobny projekt, a może jakiś inny. Podzielcie się na dole, jaki to jest. Chętnie poczytam i zainspiruję się czymś nowym. Dzięki wielkie za oglądanie. Życzę Wam miłego dzionka i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!